Witam Państwa ponownie na kanale Sunset Talks, w naszym internetowym kąciku, gdzie psychologia spotyka się z duszą, a teoria z bolesną, aczkolwiek czysto komiczną praktyką. W poprzednim odcinku pod tytułem Czy empatia przegrywa? Odkryliśmy, że nasze wzniosłe, współczujące odruchy często przegrywają z pośpiechem i naszym pierwotnym instynktem przetrwania. Dzisiaj pójdziemy o krok dalej. Zastanowimy się nad pewnym fascynującym paradoksem. Skoro ewolucja wyposażyła nas w biologiczną zdolność do empatii, to dlaczego tak często o niej zapominamy? Problem z brakiem współczucia wcale nie kończy się na dramatycznych momentach rodem z filmu. To zjawisko po cichu zaraża naszą codzienność. Dzieje się to w pracy, w domu, a nawet na randkach. Wyobraźcie sobie tą klasyczną sytuację. Siedzicie na kanapie i opowiadacie komuś o swoim dniu pełnym egzystencjalnego bólu. Wasz rozmówca kiwa głową, potakuje i nagle zauważacie, że jego wzrok powoli, acz nieubłagalnie odpływa w telefon lub na zegarek. To niezwykłe uczucie. Jeszcze ułamek sekundy wcześniej byliście głównym bohaterem rozmowy, a chwilę później zostaliście zredukowani do roli muzyki w tle. Mam czasem wrażenie, że smartfony są jak małe, kieszonkowe czarne dziury, bo bezlitośnie pochłaniają naszą uwagę. A to właśnie uwaga jest podstawową walutą empatii. Bez niej współczucie nie ma szans. Bardzo spodobało mi się pojęcie opisane przez badaczy z Harvard Business Review. Nazwali je ludzkim momentem. Brzmi filozoficznie, prawda? W rzeczywistości jest boleśnie proste. Mądrale zauważyli, że najważniejsze, budujące więzi rozmowy nie dzieją się wtedy, kiedy scrollujesz Instagram i jednym uchem słuchasz partnera. Tylko wtedy, kiedy na kilka minut naprawdę jesteśmy tylko z drugą osobą. Bez telefonu, bez powiadomień, bez układania w głowie błyskotliwej odpowiedzi, zanim druga osoba w ogóle skończy mówić. Po prostu jesteśmy obecni. To brzmi niemal komicznie. Czy naprawdę doszliśmy do momentu w historii cywilizacji, w której obecność trzeba traktować jak elitarną supermoc i pisać o niej w biznesowych magazynach? Wygląda na to, że tak. Ja jestem zawsze obecny, tu i teraz. Tak? Dopóki nie wyciągnę obcinacza do pazurów. Wypraszam sobie. To wysoce strategiczna, taktyczna nieobecność. Kocia sztuka wojenna. Ja też jestem zawsze obecny. Skręćmy teraz w nieco mroczniejszą stronę tego tematu. Empatia nie mówi nam tylko o tym, dlaczego pomagamy innym. Mówi też o tym, co się dzieje z człowiekiem, kiedy całkowicie przestajemy ją odczuwać. Jeden z amerykańskich pisarzy przygotowywał kiedyś materiały do książki o seryjnym mordercy. Uznał, że zamiast opierać się na domysłach, po prostu spróbuje z jakimś porozmawiać. Spotkał się w więzieniu z człowiekiem znanym jako dusiciel z Santa Cruz, Adam Camperem, mężczyzną odpowiedzialnym za niezwykle brutalne zbrodnie. Wiecie, co najbardziej zszokowało pisarza podczas tego spotkania? Nie był to jego imponujący wzrost, chociaż miał ponad 2 metry. Nie był to jego wzrok morderczy, ale była to jego inteligencja. Camper miał IQ szacowany na grubo powyżej 140. Miał wybitnie genialny umysł. I to jest dla nas niezwykle ważna, choć niewygodna lekcja. Bardzo często naiwnie zakładamy, że inteligencja automatycznie idzie w parze z życiową mądrością i dobrocią. A to wierutna bzdura. Można być wybitnym matematykiem, fantastycznym strategiem, genialnym naukowcem, a jednocześnie przypominać emocjonalny taboret. Psychologia od dawna oddziela inteligencję poznawczą od inteligencji emocjonalnej grubą kreską. Samo wysokie IQ nie chroni nas przed byciem najgorszym okrutnikiem. Nasz zszokowany autor w końcu zdobył się na odwagę i zadał mordercy pytanie: jak mogłeś to robić? Czy patrząc na nich nie było ci tych ludzi żał?
Morderca spojrzał na niego i odpowiedział bardzo spokojnie: nie. Gdybym poczuł ich cierpienie, nie byłbym w stanie tego zrobić. Musiałem wyłączyć tę część siebie. Przepraszam, ale ja pierdolę. To zdanie siedzi mi w głowie od lat. Mam bowiem wrażenie, że nie tylko psychopaci potrafią używać tego wyłącznika. My, zwykli, rzekomo dobrzy ludzie, również to robimy. Na szczęście zazwyczaj tylko na chwilę wyłączamy empatię, kiedy ogarnia nas przerażający stres, gonią nas terminy, kiedy ślepo pędzimy za sukcesem, albo tak bardzo skupiamy się na własnych cierpieniach, że cały świat zaczyna przypominać jakiś niemy film w tle. Neurobiolodzy tłumaczą to bezlitośnie. W takich chwilach pierwszeństwo przejmują układy w mózgu odpowiedzialne za czyste przetrwanie. Nasza kora przedczołowa, ten elegancki apartament odpowiedzialny za refleksję, samokontrolę i uwzględnienie perspektywy innych ludzi, zaczyna działać na pół gwizdka. Mówiąc po ludzku, kiedy w twojej głowie wyją syreny alarmowe, trudno jest usłyszeć cichy szept drugiego człowieka. Mam pytanie. Dlaczego mając tę całą korę przedczołową tak rozwiniętą, kłócicie się w internecie z obcymi osobami o kompletne bzdury? To jest wyjątkowo trafne pytanie. Może po prostu są głodni? Głód rodzi agresję. Zostawiając na boku kulinarne teorie moich zwierząt, wiecie, co w tym wszystkim daje mi ogromną nadzieję? Fakt, że empatia nie jest jednorazową baterią. Ona nie wyczerpuje się bezpowrotnie. Współczucie znacznie bardziej przypomina domowe Wi-Fi. Czasem sygnał jest żałośnie słaby. Czasem między nami a drugim człowiekiem stoi zbyt wiele betonowych ścian naszych własnych uprzedzeń. Ale sama sieć nadal w naszej biologii istnieje. Trzeba się tylko do niej ponownie podłączyć. Ten reset bardzo często zaczyna się od rzeczy wręcz banalnych. Odłożenia telefonu, spojrzenia komuś w oczy, zadania jednego szczerego pytania i cierpliwego wysłuchania odpowiedzi. Nie po to, żeby za ułamek sekundy opowiedzieć własną, lepszą historię. O, złamałaś nogę? A ja kiedy złamałam paznokieć, wiesz jak bolało? Ale po to, żeby na moment całkowicie, bezinteresownie wejść do świata tego drugiego człowieka. Żyjemy w świecie, który od świtu do nocy brutalnie walczy o każdy strzęp naszej uwagi. Toksyczne algorytmy zostały zaprojektowane tak, by nas wściekać, bo wściekły użytkownik to aktywny użytkownik. I być może właśnie dlatego poświęcenie komuś swojej absolutnej, 100% uwagi stało się dzisiaj jednym z najbardziej buntowniczych, rewolucyjnych aktów miłości naszych czasów. Kami, Tak? chciałem tylko dyskretnie zauważyć, że twoja herbata wystygła. O, trochę się rozgadałam, prawda? Muszę jednak na koniec dodać z ulgą, że nauka udowadnia, że czasami naprawdę niewiele potrzeba, żeby ten drugi człowiek poczuł się wyróżniony. Psychologowie od dekad budują koncepcję, którą nazywają aktywnym słuchaniem. W aktywnym słuchaniu wcale nie chodzi o natychmiastowe udzielanie genialnych rad. Nie chodzi o ratowanie sytuacji, ani naprawianie cudzego życia. Czyli czasami najwspanialszym prezentem, jaki możemy komuś podarować w trudnej chwili, wcale nie jest magiczne rozwiązanie jego problemu. Jest nim po prostu nasza ugruntowana, spokojna obecność. I właśnie z tą myślą chciałabym was dzisiaj zostawić. Pamiętajmy, że nie mamy absolutnie żadnego wpływu na każdą emocję, która zapuka do drzwi naszego umysłu. Strach, złość, smutek czy palące rozczarowanie prędzej czy później się pojawią. Takie jest życie. Ale to my, używając naszej magicznej kory przedczołowej, mamy gigantyczny wpływ na to, którą z tych emocji zaprosimy do środka. Posadzimy na kanapie i pozwolimy jej zostać tam na dłużej. Dziękuję, że byliście dziś z nami.
Jeśli ten odcinek skłonił Was do choć odrobiny refleksji, podzielcie się z nim z kimś, komu te słowa mogą się dzisiaj przydać. A teraz odłóżcie telefon, rozejrzyjcie się wokół siebie. Być może w Waszej przestrzeni też jest ktoś, kto dużo bardziej niż Waszego kolejnego lajka, wiadomości czy doskonałej rady potrzebuje po prostu Waszej uwagi. Być może właśnie dlatego największym dowodem miłości nie są słowa, jest nim uwaga. Bo tam, gdzie kierujemy swoją uwagę, tam płynie również nasza energia. Do zobaczenia za tydzień przy następnym zachodzie słońca, tutaj, gdzie psychologia spotyka się z duszą.